Chodząc przez las zastanawiam się, jak ten teren wyglądał, nie wiem, 1000–2000 lat temu. Jakie drzewa tu rosły, jakie zwierzęta tutaj żyły. Wydawało się, że te informacje przepadły, nigdy się tego nie dowiem. Ale okazało się, że w Gostynińsko-Wosławskim Parku Krajobrazowym jest jedno jezioro, w którym cała ta wiedza jest zapisana. Takim jednym z współczesnych problemów, który właściwie dotyka każdego człowieka, także poprzez gospodarkę globalną, to jest problem globalnych zmian klimatu. Dyskusja na temat globalnych zmian klimatu, w tej dyskusji niestety mamy dużo szumu informacyjnego i troszeczkę brakuje takich merytorycznych podstaw, a takim najważniejszą jak gdyby punktem wyjścia do tej dyskusji musi być nasza wiedza na temat przeszłości klimatycznej Ziemi. Wiemy mniej więcej, co sterowało tymi zmianami takimi większymi, typu właśnie glaciałów, interglacjałów. Było to związane z zmianami parametrów orbitalnych Ziemi, czyli kwestią ekscentryczności obiegu Ziemi wokół Słońca, kwestia nachylenia Ziemi w stosunku do płaszczyzny ekliptyki, kwestia precesji i powiedzmy te sytuacje zmieniały się cyklicznie i powodowały jak gdyby różną trochę dostawę promieniowania słonecznego do Ziemi i stąd mieliśmy te okresy ochłodzeń i ociepleń. Jezioro Gościąż jest jednym z 3 udokumentowanych jezior na świecie, w którym poprzez analizę pokładów osadów dennych możemy odtwarzać historię tego terenu do 12 000 lat wstecz. Także jest to naprawdę cenny obiekt w skali, można powiedzieć, światowej. W połowie lat 80. ubiegłego wieku dr Kazimierz Więckowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wykonał tam kilka wierceń i okazało się, że od momentu powstania tego jeziora, po ustąpieniu ostatniego lądolodu, czyli gdzieś około 13 000 lat temu, w dnie tego jeziora gromadzą się osady, tak jak w każdym jeziorze, tylko te osady są o tyle specyficzne, że zachowują roczny rytm akumulacji. Każda lamina, każda warwa roczna, tak to określamy, składa się z laminki jaśniejszej i laminki ciemniejszej. Laminka jaśniejsza to jest taka laminka wiosenna, związana, mówimy, z procesem odwapnienia wody, to znaczy wiosną, w momencie, gdy rozwija się fitoplankton, on potrzebuje bardzo dużej ilości w procesie asymilacji dwutlenku węgla. Ten dwutlenek węgla pobiera z wody i w ten sposób z kwaśnego węglanu wapnia, który jest rozpuszczony w tej wodzie, wytrąca się na dno jeziora jasna laminka złożona właśnie z węglanu wapnia, z kalcytu. No po czym oczywiście wszelkie życie jesienią zaczyna zamierać i opadają nam różnego rodzaju właśnie okrzemki, wioślarki, to co żyło w tej wodzie i tworzy nam tą laminkę taką troszeczkę ciemniejszą razem z bezpostaciową materią organiczną. W czasie funkcjonowania tego jeziora, właśnie w trakcie tych 13 000 lat, mamy praktycznie ciągłą sekwencję tych laminowanych, rocznie laminowanych osadów jeziorych. Oczywiście ta laminacja, roczna laminacja, ona jest księgą zmian środowiska. Pobierając taki rdzeń z jeziora, analizując laminka po lamince skład, co się znajduje w obrębie tych laminek, jesteśmy w stanie określić, jakie było środowisko,
co tworzyło środowisko 12 880 lat temu i kolejne lata młodsze wokół tego jeziora. A jak doskonale wiemy, to środowisko, które było w otoczeniu tego jeziora, reagowało na zmiany klimatu. I w ten sposób możemy powiedzieć, jakie były zmiany klimatu, z jaką cyklicznością, czy też bądź niecyklicznością one zachodziły, czy aktywność słoneczna miała wpływ na zmiany klimatu, czyli dajemy pewne merytoryczne podstawy do dyskusji na temat globalnych zmian klimatu i co jest także bardzo istotne, jaka była reakcja środowiska na te zmiany klimatu. Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy, utworzony w 1979 roku w porozumieniu dwóch rad narodowych, Płocka i Włocławka, powstał dla ochrony wyjątkowo cennego przyrodniczo i krajobrazowego terenu pomiędzy właśnie Gostyninem, Włocławkiem a Płockiem. Powierzchnia naszego parku jest to ponad 38 000 hektarów samego parku, plus prawie 14 000 hektarów otuliny. Łącznie daje to nam 53 000 hektarów, więc jest to niemały obszar. Utworzony został ten park jako 6. w kraju ze względu na dużą ilość cennych przyrodniczo i krajobrazowo elementów występujących na tym terenie. Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych istnieje przy Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym od ponad 20 lat. Zajmuje się rehabilitacją pewnych gatunków, nie wszystkich gatunków ptaków, określoną grupą ptaków zajmujemy się. Głównie są to ptaki drapieżne, ptaki generalnie mięsożerne, czyli ptaki drapieżne dzienne, nocne, bociany. Również ptaki blaszkodziobe, krukowate. To są te grupy ptaków, które do nas trafiają. Na styku cywilizacja, wolna przyroda, zdarzają się takie sytuacje, że ptaki odnoszą jakieś obrażenia, wymagają pomocy człowieka, są znajdywane przez człowieka i wtedy jest oczekiwanie od jakichś służb, które by się tym zajęły. W naszym przypadku ten zakres naszej pomocy to jest południowa część województwa kujawsko-pomorskiego, również częściowo mazowieckiego. Trafia ponad 100 ptaków rocznie. Mniej więcej 50% wylatuje z powrotem, jest zrehabilitowanych, jest po prostu zdolna do samodzielnego życia w wolnej przyrodzie, natomiast część w trakcie leczenia pada, część zostaje jako stali pacjenci na terenie ośrodka, tak jak na przykład bociany, których teraz mamy 5. Współpracujemy oczywiście z weterynarzem, to jest ta siła fachowa, która zajmuje się leczeniem, ja natomiast głównie zajmuje się utrzymaniem tych ptaków, które pozostają w ośrodku, zapewnienie im właściwych warunków, zapewnienie karmy, pisanie wniosków i pozyskiwanie pieniędzy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, który sponsoruje istnienie tego ośrodka. Jak dla jednej osoby jest to dość duży zakres prac. Tych ptaków z roku na rok przybywa więcej. Ośrodek staje się troszkę już taki medialny, przyjeżdżają telewizje, dziennikarze, więc roznosi się to wszystko, że tak powiem, idzie w Polskę. Również w internecie można zdobyć namiar na nasz ośrodek i na inne ośrodki, które istnieją w Polsce. I tym sposobem ptaki są zgłaszane, czy to przez służby miejskie, na przykład Włocławka, gminne straże, policje, osoby prywatne. I wtedy przy takim zgłoszeniu zwykle jadę, odbieram tego ptaka,
Jest pierwsza pomoc oczywiście, to jest wizyta u weterynarza, ocena, co należy zrobić, jak pomóc w zależności od gatunku i obrażeń. Jest określona procedura i leczenie. Rezerwat Jeziora Kutowskie istnieje od 1982 roku. Jest to rezerwat faunistyczny, właściwie ornitologiczny można powiedzieć. Bardzo ważne miejsce dla ptaków przelotnych. Również obszar Natura 2000 obejmuje ten teren. Wiosną i jesienią migrują tutaj przez ten obszar ptaki wodnobłotne, zwłaszcza ptaki siewkowe. Nieopodal jest brzeg Wisły, to jest naturalny korytarz przelotu ptaków, więc siłą rzeczy ptaki bardzo łatwo znajdują to miejsce. Jest to doskonałe miejsce do żerowania, do pierzenia się, do odbywania lęków dla niektórych gatunków. Wiosną oczywiście jest dość wysoki stan wody na jeziorze, nie ma odsłoniętych jeszcze znakomitych żerowisk, które ujawniają się jesienią i wtedy ptaki zresztą zatrzymują się na krótko, bo lecą daleko na północ w przypadku ptaków siewkowych do tundry, gdzie gniazdują, więc spieszy im się i to jest krótki popas, ale wtedy możemy zobaczyć na przykład bataliony, nawet bataliony tokujące tutaj, rycyki, kuliki, łęczaki. Zdarzają się również wiosną biegusy zmienne, krzywodziobę, ale generalnie najlepszy czas dla obserwacji, zwłaszcza tych ptaków, to jest czas od lipca mniej więcej do połowy października, kiedy właściwie wszystkie gatunki tutaj się pojawiają w dużych ilościach. Bywa, że jest tych siewkusów nawet kilkaset jednocześnie nad jeziorem. Odsłaniają się znakomite żerowiska, płcizny. Jest warstewka wody, pod której mogą poszczególne gatunki czy na granicy wody żerować. Innym ciekawym gatunkiem, który właściwie 30 lat temu był bardzo rzadki, chroniony, zresztą do tej pory jest chroniony, jest to żuraw, który odbywa tutaj lęgi, ale również jest największe zlotowisko pewnie tutaj w centralnej Polsce. Początkowo, powiedzmy 30 lat temu, zlatywało się tutaj około 100 żurawi. W tej chwili mamy maksymalne zlotowiska, to jest około 3200. W połowie września jest taki szczyt, kiedy tych ptaków jest najwięcej. Przylatują tutaj przed zmrokiem i wylatują wcześnie o wschodzie słońca. Tym zlotowiskom żurawi towarzyszą również zlotowiska, również bardzo efektowne zlotowiska szpaków i jaskółek. Szpaki w olbrzymich stadach zapadają tutaj na trzcinowiskach, podobnie jaskółki, tak spędzają noc. Z tym, że szpaki, zwłaszcza przed noclegiem, siadają na płciznach jeziora, kąpią się w tej płytkiej wodzie. W momencie, kiedy startują, podnoszą taką mgiełkę wody dość wysoko. Jest to zwykle o zachodzie słońca, więc jest to bardzo, bardzo efektowny widok. Warto tutaj przyjechać i po prostu poobserwować to. Ciekawą grupą ptaków są również ptaki drapieżne, które tutaj można obserwować. I tak mamy w pobliżu lęgowego bielika od ponad 25 lat. Jest to jedno z pierwszych lęgowisk tego gatunku tutaj w centralnej Polsce. Ale w okresie takim polęgowym czy wczesnowiosennym, kiedy zwłaszcza są śnięte ryby na jeziorze, można spotkać kilkanaście, a bywa, że kilkadziesiąt tych ptaków tutaj w okolicy. Również gniazdują błotniaki stawowe, wcześniej gniazdował błotniak łąkowy. Na przelotach wiosennych, czyli maj powiedzmy, lipiec, sierpień, wrzesień spotykamy tutaj rzadkiego rybołowa, który poluje na jeziorze. Jezioro jest stosunkowo czyste, płytkie, więc łatwość dostępu, jeżeli chodzi o ryby. Z innych ptaków oczywiście w okolicach na łąkach myszołowy,
Czmielojady w pobliskim lesie są reintrodukowane. Tutaj w pobliżu w leśnictwie Kukawy sokoły wędrowne, więc młode, które wylecą w reintrodukcji, trafiają zwykle nad to jezioro i polują na ptaki siewkowe, więc to już jest gratka dla ornitologów, gatunek rzadki. Ale również kobuzy, wiosenny przelot kopczyków się zdarza, a późną jesienią, zimą bywa, że spotykane są drzemniki. Wiele słyszałem o jeleniach w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, ale jest pewien problem. Jelenie boją się człowieka. Skonstruowałem więc czołg z kamerą. Niby taki dziwny pomysł, ale okazał się niezwykle skuteczny. Skuteczny dlatego, ponieważ nie zostawiałem żadnych śladów zapachowych. Czyli ja mogłem być na swojej zwyżce, daleko od tego miejsca, które chciałem filmować, i podjeżdżałem czołgiem kilkaset metrów, dokładnie tam, gdzie trzeba było. Miałem wszystko, oczywiście podgląd na telefonie komórkowym, ustawiałem kamerę lewo, prawo tak jak trzeba i czekałem. Nie trzeba było długo czekać, przychodziły jelenie, a nie bały się, dlatego że nie było żadnych śladów zapachu człowieka. Ilość jeleni, ilość byków, różnorodność dopiero widać w czasie rykowiska. I takim magicznym miejscem, bardzo wartościowym są wszelkie kałuże, zagłębienia terenu z dwóch powodów. Po pierwsze, takie rykowisko jest niezwykle wyczerpujące. Jelenie ryczą, biegają, gonią się cały czas i jest nadal dosyć ciepło, więc mają silne pragnienie i muszą tam przyjść. Dlatego ja starałem się podjeżdżać właśnie do kałuż, do sadzawek, do małych zbiorników wodnych, bo wiedziałem, że tak czy inaczej jelenie przyjdą się napić. Najcenniejszym i najbardziej niezwykłym jeleniem, którego udało mi się sfilmować, był niezwykle stary jeleń, taki szydlarz. Ja widziałem takiego jelenia ostatnio 20 lat temu, a naprawdę na rykowisku widuję tych jeleni dziesiątki, jeżeli nie setki. Taki duży, stary, doświadczony byk jest bardzo ostrożny, ma tylko jedną łanię i to zazwyczaj jest to ta sama łania, czyli stanowią takie małżeństwo dosyć stałe i stabilne. On jest tylko z nią na czas rykowiska. Po rykowisku zaszywa się w tak nieprzeniknionym lesie, że nie sposób go zobaczyć. To, że udało się go sfilmować, to dzięki tej kamerze dla czołgu jest naprawdę wielkim osiągnięciem.
terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego istnieje wiele form i walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Są to m.in. rezerwaty przyrody, mamy ich 6, 5 typowo leśnych i 1 faunistyczny. Jest to Jezioro Wieleckie, na którym jest wiele ptactwa, które są objęte także Czerwoną Księgą zwierząt, którym grozi wyginięcie. Tu znajdujemy się w rezerwacie Buczyna, który powstał w 2000 roku. Ze względu na naszą tutaj typową buczynę pomorską. Są to stuletnie buki, z których pozyskuje się co roku nasiona. Mamy tutaj także rezerwaty Dęby Krajeńskie, czy także rezerwat Lutowo. Istnieje tutaj także zespół przyrodniczo-krajobrazowy Torfowisko Mesy. Jest to powierzchnia ponad 600 hektarów, w których jest bardzo dużo gatunków zwierząt i roślin chronionych. Są to zazwyczaj bory bagienne, na których rośnie brzoza omszona oraz sosna zwyczajna. Jest tam wiele gatunków roślin chronionych, m.in. roślina owadożerna jak rosiczka okrągłolistna czy wełnianka pochwowata oraz wiele gatunków zwierząt chronionych, m.in. gazy i płady, tak na przykład znajduje się tam żmija zygzakowata. Warto wspomnieć, że na terenie naszego parku jest około 100 jezior, a swój początek bierze tutaj około 12 rzek. Wyraźny wzrost potrzeby zainteresowania aktywnymi formami wypoczynku, który obserwujemy w ostatnich latach, sprawia, że doskonale wpisują się w to parki krajobrazowe, które oferują turystom moc atrakcji. Przede wszystkim chętnie turyści odwiedzają nasz teren z racji tego, że Krajeński Park Krajobrazowy położony jest z dala od wielkich aglomeracji miejskich, a po prostu czyste i nieskażone środowisko sprzyja uprawianiu licznych form aktywnego wypoczynku, począwszy od turystyki pieszej poprzez turystykę rowerową, aż po rekreację konną czy też spływy kajakowe. Warto przyjechać do Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, bo jak głosi stare przysłowie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Tak więc z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie, będzie mógł nacieszyć oko pięknymi krajobrazami i na pewno będzie posiadał wiele wrażeń, o których nie zapomni przez długi czas, a to z pewnością zachęci do powrotu w to niezwykłe miejsca. Dwa parki krajobrazowe, Gostyńsko-Włocławski i Krajeński, zaskoczyły mnie bardzo. Z jednej strony nie wiedziałem, że można znaleźć jezioro, które zapisze całą naszą historię od ostatniego zlodowacenia, a Krajeński Park zachwycił mnie swoją różnorodnością i mnogością, wielością jeleni, które tam spotkałem.